dzisiejszą konferencję i za dobór tematu. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że 16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności, a 17 października obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Ubóstwem, ten temat jest jak najbardziej aktualny i możemy sobie zadać wszyscy pytanie, jak my możemy, że tak powiem, jaki my możemy wnieść wkład, że tak powiem, poprzez nasze indywidualne decyzje, a także poprzez naszego kraju i postawę właśnie konsumentów na rzecz zapewnienia tego bezpieczeństwa żywnościowego u nas w kraju, a także w skali światowej. Proszę Państwa, muszę stwierdzić, że większość tych informacji, które posiadam i to, co chciałem powiedzieć, już Państwo usłyszeli. Natomiast z racji tego, że będzie podsumowanie, no to wydaje mi się, że pewne dane muszą być pokazane jeszcze raz i postaram się szybko omówić właśnie, ukazać ten nasz sukces, to zaufanie, które nasze produkty zdobyły i tutaj ogromne podziękowania, wydaje mi się, właśnie kieruję do rolników, do branży, do przedsiębiorców, którzy przyczynili się właśnie do tego sukcesu i spowodowali właśnie, że ten nasz sektor rolno-spożywczy osiągnął taką pozycję, jaką osiągnął. Więc tak, może jeszcze raz, wydaje mi się, że no, należy podkreślić, jakie są mocne strony polskiego sektora rolno-spożywczego, czyli tak, żywność naturalna, zdrowa przede wszystkim i produkowana w coraz większym stopniu w sposób innowacyjny, i pewnego rodzaju elastyczność, dostosowanie się, umiejętność dostosowania się do potrzeb odbiorców, coraz większa wiedza osób zatrudnionych w tym sektorze. Jak Państwo widzieli, rosnący popyt eksportowy na nasze produkty. Mówiono tutaj o konkurencyjności cenowej. Jak najbardziej jeszcze ta konkurencyjność się utrzymuje i jest naszą przewagą. W następnej kolejności należy wspomnieć o nowoczesnej bazie przetwórczej, która jest tą podstawą dla wysokiej jakości i jakości, którą da się powtórzyć. Oczywiście wydajność w porównaniu do państw, że tak powiem, starej Unii jest nadal niska, natomiast ona stopniowo rośnie i również produktywność pracy też rośnie. Polska posiada bardzo dobrze funkcjonujący system kontroli jakości i programy jakości w odniesieniu do żywności. Naszym takim atutem jest właśnie konkurencyjność na rynkach międzynarodowych i na rynku krajowym. Posiadamy relatywnie stabilną sytuację finansową i niewątpliwym atutem jest też umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych. Kolejny slajd jest takim powtórzeniem, jest no, taką próbą pochwalenia się, że tak powiem, na jakiej pozycji jesteśmy jako producent w poszczególnych grupach towarowych. Tutaj już była mowa o drobiu, jest to niewątpliwie lider. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Unię Europejską. W następnej kolejności oczywiście owoce i warzywa, zboża, więc to już ta informacja przewijała się już w poprzednich prezentacjach, więc pójdę dalej. To może sobie odpuścimy. No tutaj już Państwo mieli wcześniej tą informację
to są wyniki naszego eksportu i jak Państwo widzą, jest to niewątpliwy sukces. Ten eksport rośnie co najmniej od wejścia Polski do Unii Europejskiej i utrzymujemy cały czas dodatnie saldo w obrotach handlowych. Tutaj też ten slajd był, więc przejdziemy dalej. To jest takie geograficzne ujęcie tego naszego handlu, naszego eksportu. Tak jak już była mowa, prawie 80% trafia na rynki Unii Europejskiej. Pozostały eksport idzie do krajów trzecich. Generalnie nie ujmując Unii Europejskiej, to jest około 73 krajów, do których trafiają polskie produkty rolno-spożywcze. Tutaj mówiąc o tym naszym wkładzie, o naszym wkładzie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, mówimy, wydaje mi się, że głównie w kontekście krajów rozwijających się i tutaj pozwoliłem sobie pokazać Państwu taki wykres, jak ta współpraca z krajami afrykańskimi wygląda, w jaki dynamiczny sposób rośnie ta wymiana i rośnie eksport do tych krajów. Przede wszystkim jest to Algieria, Maroko, Egipt, częściowo Afryka subsaharyjska. To tutaj slajd ukazujący, jakiego rodzaju produkty. No, są to produkty na tym etapie jeszcze nie przetworzone, tak? To są głównie surowce i trzeba sobie też uświadomić, że duża część, czy tam jakaś część produktów, które wykazywane są jako eksport do Unii Europejskiej, są reeksportowane właśnie do tych krajów afrykańskich. I teraz tak, jeżeli robimy podsumowanie, no to krótki taki wykaz tych najbardziej istotnych tendencji, więc tak, no, ponad trzykrotny wzrost eksportu od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Prognozy na 2015 również bardzo pozytywne, że tak powiem, prognozujący wzrost, mimo, tak jak już mówiłem, pewnych problemów, takich jak embargo rosyjskie, sytuacja na rynku mleka i wieprzowiny, choroba ASF i susza, która wystąpiła w tym roku w Polsce. Tak jak już mówiłem, polskie produkty obecne są na 73 rynkach, plus rynki Unii Europejskiej. 80% produktów trafia na Unię Europejską, ale mamy do czynienia z wzrostem, że tak powiem, eksportu do Afryki, do Azji i do krajów Bliskiego Wschodu. Tak jak powiedziałem, w ostatnim okresie, w ostatnim roku mogliśmy zaobserwować wzrost eksportu do takich państw jak Maroko, Arabia Saudyjska, Algieria i również Chiny. Polska smakuje, czyli Poland tastes good, można by tak to przetłumaczyć. Polska posiada bardzo, bardzo bogatą tradycję produkcji żywności. Każdy region jest, że tak powiem, ma swoje tradycje, ma swoje specjalności i o tym Państwo możecie się przekonać właśnie podróżując przez Polskę. Tutaj krótko, to jest też powtórzenie, że tak powiem, tych informacji, które były wcześniej. Jesteśmy niewątpliwie jednym z największych producentów owoców i warzyw. Polskie truskawki, jabłka, owoce miękkie, soki z Polski i także owoce i warzywa mrożone. To są takie nasze hity eksportowe. W następnej kolejności też no, w Polsce
ogromne znaczenie ma produkcja i w ogóle tradycja wypieku chleba. Też jesteśmy we Włoszech, gdzie makaron to jest świętość i my też możemy się czymś pochwalić. Mamy też prawie 200 producentów różnego rodzaju makaronów i to też jest, że tak powiem, jednym z naszych hitów eksportowych. No tutaj też, jeśli chodzi o produkcję alkoholu, która w Polsce ma ogromne tradycje sięgające XV wieku, różnego rodzaju wódki, piwa, miody pitne. Część z tych produktów jest chroniona w systemie oznaczeń geograficznych, o którym później parę słów. No również tutaj coś dla smakoszy słodyczy. Też również Polska jest liderem, jeśli chodzi o produkcję wyrobów czekoladowych. Jak Państwo widzą, do około 100 krajów ten eksport tych produktów trafia. Również jesteśmy znani z wspaniałego smaku polskich wędlin i widać to na podstawie danych też eksportowych. Polskie mięso doceniane jest w około 80 krajach w Europie, w Afryce, Azji i Północnej Ameryce. Może dalej. Tak, mówiąc o bezpieczeństwie żywnościowym, nie możemy zapominać o ważnym elemencie, o bardzo ważnym elemencie, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Bezpieczeństwo żywności jakby stanowi element bezpieczeństwa żywnościowego, bo nie chodzi o to, żeby jedynie wyprodukować żywność. Chodzi o to, żeby ta żywność była bezpieczna, żeby konsument miał tą gwarancję, że spożywa coś, co mu nie zaszkodzi. I Polska, tak jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, ma taki obowiązek stworzenia systemu monitorowania i kontroli bezpieczeństwa jakości żywności. I w Polsce jakość żywności gwarantowana jest przepisami prawa unijnego, krajowego oraz systemami jakości stosowanymi przez producentów. W Polsce posiadamy dobrze rozbudowany system instytucjonalny, który obejmuje nadzór nad procesem produkcyjnym, przetwórczym oraz obrotem tymi produktami. Krótko na tym slajdzie pragnąłem Państwu przedstawić, jak wygląda podział, że tak powiem, kompetencji, tak? Jak to wygląda, które instytucje zajmują się sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Mamy Ministerstwo Finansów poprzez służby celne, mamy Ministerstwo Zdrowia poprzez inspekcję sanitarną i resort, który mam przyjemność reprezentować, sprawuje nadzór nad 3 inspekcjami, czyli jest to inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz inspekcja weterynaryjna. Jeszcze mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który nadzoruje inspekcję handlową. W Polsce od jakiegoś czasu trwa dyskusja nad połączeniem, nad konsolidacją tych służb inspekcyjnych. Wydaje mi się, że temat może powrócić w tym roku lub w następnym roku, ponieważ wydaje mi się, że z punktu widzenia efektywności całego systemu racjonalne jest podejście, żeby była to 1 lub 2 maksimum inspekcje, które będą nadzorowały ten system bezpieczeństwa żywności. To już było. Więc tak,
Wydaje mi się, że mówiąc o naszym wkładzie na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, też powinniśmy wspomnieć, że Polska uczestniczy w unijnych programach, które mają zapewnić jakość określonych produktów i mają też chronić producentów. Mają dawać gwarancje konsumentom, że spożywają produkty najwyższej jakości i mają też promować pewnych producentów, pewne regiony. Tutaj Państwo widzicie, są w ramach unijnego systemu jakości w ramach systemu oznaczeń geograficznych mamy 3 takie oznaczenia. Mamy chronioną nazwę pochodzenia, mamy chronione oznaczenie geograficzne i oznakowanie gwarantowana tradycyjna specjalność. Jeszcze też bardzo dynamiczny sektor rolnictwa, rolnictwo ekologiczne. Natomiast chciałbym tylko Państwu pokazać, jak to wygląda, jeśli chodzi o te 3 pierwsze znaki. No cóż, ta liczba jest dosyć skromna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład Włosi mają ponad 300 tego typu produktów, no ale ta ilość tych produktów w Polsce rośnie. Co roku rejestrowane są nowe produkty. Tutaj tylko krótko o narodowych systemach jakości, które mamy. Jest program, że tak powiem, takiego autorstwa naszego ministerstwa Poznaj dobrą żywność. Są inne systemy jakości stosowane, zintegrowana produkcja, jakość i tradycja, program dotyczący jakości mięsa, Quality Meat Program, później mamy program jakościowy dotyczący jakości mięsa wieprzowego, a także zapewnienie jakości dla produktów żywnościowych. I teraz tak już na sam koniec, jeśli mówimy o naszym wkładzie i na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wydaje mi się, że należy wspomnieć o problemie marnowania żywności. Jest to ogromny problem i mi się wydaje, że dla krajów rozwiniętych jest to taki wyrzut, może to być takim wyrzutem sumienia, że przy takim postępie technologicznym mamy nadal do czynienia z ogromną ilością żywności, która się marnuje. Polska również ma z tym problem. Drugi element dotyczy pomocy, jaką Polska może świadczyć w ramach pomocy rozwojowej. I tutaj chodzi o zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla krajów rozwijających się, aby zapewnić na ich szczeblu, na tym szczeblu lokalnym, samowystarczalność, jeśli chodzi o produkcję żywności, poprzez różnego rodzaju projekty, nawet o bardzo małej skali, no bardzo lokalnym zasięgu, ale kluczowym jest to, żeby zapewnić prawo do odpowiedniego wyżywienia, do dostępu do żywności, które jest podstawowym prawem człowieka. I wydaje mi się właśnie, że wracając do tego, co powiedziałem na początku, nie tylko Polska, ale cały, że tak powiem, świat rozwinięty musi w tym kierunku iść i nawet w tej drobnej skali, nawet w ramach ograniczonych budżetów, jakie niektóre państwa mają, wydaje mi się, że powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ta żywność była dostępna maksymalnie dla każdego i zapewnić odpowiednią dystrybucję tej żywności. Więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo.